Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Bawimy się tu sztuką, bawimy się malowaniem, bawimy się pędzlami. Zapraszam serdecznie wszystkich obserwujących do tej pory anonimowo. Zostawcie tam subskrypcję, będziecie wtedy mieli powiadomienia z dzwoneczkiem. Od razu YouTube Wam wysyła wszystkie informacje, które się dzieją na kanałach. Postanowiłam dzisiaj nagrać taki krótki film w odpowiedzi na pytanie, które otrzymałam na YouTubie. Już Wam będę czytać, tylko wybaczcie, łyczek kawy. Pani Dario, czy można prosić o podobny, lecz o kompozycji? To było przy filmie o perspektywie. Czy można prosić podobny, lecz o kompozycji i proporcjach? Mam z tym problem, niestety jestem samoukiem. Oczywiście nie ma problemu, zrobię, tylko to może potrwać w czasie, dlatego że, no wiecie, ja mam zaplanowane filmy tak mniej więcej pi razy drzwi na 2 miesiące. Dlaczego tak daleko? Dlatego, że no jak wiecie, ja jestem chory. Jak wiecie, ja jestem chory osobnik, w związku z tym no nie zawsze jestem w stanie nagrywać tak cięgiem, jak to ludzie nagrywają. Ja po prostu muszę mieć z wyprzedzeniem coś zrobione, żeby w momencie, kiedy jestem dead, to żebym miała co Wam puścić. Następna prośba była: Pani Dario, gdy próbuję pojedynczo coś malować, jest dobrze, najgorzej, gdybym sama chciała wymyślić temat i coś z pamięci próbować, to pojawia się problem. Malując ze zdjęć jakoś ogarniam, natomiast z głowy niestety nie. Wszystko jakby w niewłaściwym miejscu i rozmiarach. Ogólnie nawet książki kupiłam, sztuka rysowania, lecz niestety to nie wystarczy. Czy może Pani coś polecić, by mi się głowa otworzyła, bo przecież kopiowanie to żadna przyjemność. No właśnie, o to chodzi. No i dziękuję. Oczywiście można zrobić coś, natomiast na szybko mogę Wam polecić bardzo prostą metodę. Jeżeli jesteście w domu, nie wiecie, a przeważnie tak jest, w 80% przeważnie malujemy w domu. Co zrobić? Masz pustkę w głowie, kompletnie nic. Co namalować? Przeglądasz setki zdjęć, wertujesz ten internet, patrzysz na takie, na siakie, na wszystkie te zdjęcia do bani. No i co tu zrobić? No jest jedna prosta metoda. Tuptasz do kuchni, a tam co masz? Butelki, jabłka, cebulę, czosnek. Masz paprykę, a może pomidora masz? Może masz jakąś puszkę, która nie jest jakoś wściekle zadrukowana. Taką gładką, czystą. Butelka najlepiej, żeby była bez napisów. Prosta, czysta, bez napisów. A może masz kawałek materiału? Materiał, gdyby był mało błyszczący, taki satynowy, raczej w stronę matu niż błysku. Byłaś w kuchni, nic nie znalazłaś? Nie znalazłeś? No to tuptasz może do sypialni. Jakie tam piękne pościele. A może tam stoi szafka nocna. A na szafce co jest? Książka. I okulary. A może masz biżuterię gdzieś? A może kapcie po prostu leżą? Nic nie znalazłeś? No to idziesz do ogrodu, do parku na spacer. A tam co? Gałęzie,
Jakie piękne liście. O, motylek. Słyszysz? Zamknij oczy i posłuchaj. Ptaszek. Świergoli. Ciekawe jak wygląda. Na pewno łatwo go będzie namalować, a może go najpierw trzeba uchwycić. Patrz, tam kot poszedł. Widziałeś jaki piękny? Co zrobić w domu? Weź ze sobą z tych wszystkich rzeczy, które znalazłeś, które się mogą nadawać do narysowania, namalowania. Weź na początek 3 przedmioty, weź materiał i po prostu rozłóż to luźno. Na tym materiale odstaw tą martwą naturę gdzieś dalej od siebie i zostaw ją. Niech ona sobie tam stoi, 2-3 dni wytrzyma. Te warzywa tam nie zgniją, nie zdechną, nie padną przez te 3 dni, które poświęcisz na malowanie tej martwej natury. W parku weź ze sobą mały szkicownik akwarelowy bądź rysunkowy, weź ze sobą ołówki, weź mały pakiecik farbek, takie maciupeńki. Nalej sobie farby do pojemnika, na przykład na leki. To jest tej wielkości pojemniczek, słuchajcie. Tam się mieści 6 farb. To wam w zupełności wystarczy. Mała buteleczka z wodą i już malujemy. W plenerze też można malować fantastycznie. Nie trzeba dużo ze sobą mieć. Widziałam szalonych artystów, szalonych ludzi, którzy potrafili usiąść w knajpie, zamówić kawę i rysować otoczenie. Kiedy byłam w szpitalu, leżałam dosyć długo. Poprosiłam męża, ponieważ zbierałam się z domu bardzo szybko i nie wzięłam ze sobą niczego, ale po powrocie już naszykowałam taki zestaw startowy. Na wypadek, gdybym musiała iść do szpitala, żeby to ze sobą zabrać. Poprosiłam męża, żeby mi przyniósł szkicownik, ołówek i parę kolorowych kredek. I malowałam, rysowałam, wymyślałam, robiłam szkice do tego, co ewentualnie w przyszłości będę chciała namalować. Ponieważ szpital był w parku, to tutaj było niedaleko w Łagiewnikach, w związku z tym mogłam wyjść na dwór, a tam co? A tam wiewióry, a tam drzewa, a tam szyszki i mnóstwo cudnej, zielonej i mnóstwo cudnych, zielonych okoliczności przyrody. Jesteś w parku, jesteś na spacerze. Patrz, obserwuj, zobacz ile tam przyrody jest, zobacz jaka natura jest bogata, zobacz ile rzeczy można z tego spaceru rysować, malować. Zobaczcie, ile pięknych rzeczy wam rodzi się pod nogami. Chodzicie po tym. Chodząc po trawie, nie widzicie szczegółów, nie widzicie pięknych rzeczy, które się tam na dole dzieją. Nie patrzycie w niebo, na drzewa, na korony drzew, które fantastycznie między światłami mrugają. Na takie rzeczy zwracajcie uwagę, nie na zdjęcia. Nawet jeżeli jest zima, nie wiem, deszcz pada, wściekła pogoda, burze, huragany, nie wszystkie grady świata na nas padają. To wtedy sobie weź aparat ze sobą, teraz w telefonie każdy ma taką rzecz. I takie rzeczy próbuj uchwycić. I z tego rysuj i maluj. Nie z tego, co ktoś już namalował. Masz pomysł, nie wiem, na calineczkę? To idź, poszukaj kwiatka, w którym może siedzieć ta calineczka. Rozrysuj go sobie najpierw. Uważnie obserwuj, ile ma płatków, jakie ma pręciki, czy ma w ogóle pręciki, czy nie ma tych pręcików. Naucz się rysować tego kwiatka, w którym ewentualnie
później zamieszka calineczka. Kochani, temat zawsze się znajdzie. Nie, jak wam to powiedzieć, przestańcie z tymi zdjęciami wariować. To jakiś amok jest z tymi zdjęciami. W moich czasach, tak wam powiem, jak stary rumpel, no jestem starym rumplem, także powiem wam tak jak stary rumpel. W moich czasach nie było takich rzeczy, nie było aparatów fotograficznych, które by natychmiast nam uwieczniały. Były one ciężko dostępne, nie były kolorowe. W moich czasach się robiła zdjęcia czarno-białe. Pierwsze kolorowe zdjęcia, jakie ja robiłam, to Kodakiem, który dostałam od ciotki z Ameryki. I ten Kodak, słuchajcie, robił tak badziewne zdjęcia, że mała głowa. Ale to już było dawno, dawno po liceum. Natomiast w liceum mieliśmy tylko zenity albo jeszcze starsze aparaty fotograficzne, którymi się robiło po prostu czarno-białe zdjęcia i nikt się nie zajmował odwzorowywaniem tego, co ma na zdjęciu. Jeżeli chodziło się coś kopiować, jeżeli coś się kopiowało, to trzeba było wziąć tyłek w troki, iść do muzeum, usiąść i kopiować. I tam można siedzieć godzinami i rysować, przerysowywać to, co artyści już namalowali. Jeżeli chcecie w jakiś sposób czegokolwiek się nauczyć ze sztuki, ogarnąć w jakikolwiek sposób temat malowania, rysowania, no to niestety z tutków na YouTubie niewiele się nauczycie. To nie chodzi o to, żeby poznać, tak jak architekci wam każą tam rysować te linie pomocnicze w perspektywie, żeby wiedzieć, jak narysować walec. No to też jest ważne, ale to przychodzi samo, naprawdę. Tylko chodzi o to, żebyście sami zauważali te proporcje i te zależności barwne, zależności waloru, zależności światła, cienia. Słuchajcie, tego się nie da wytłumaczyć, powiedzieć, na talerzu podać. Chcesz malować? Zacznij na początku ustawiać sobie martwe natury i zacznij je rysować, a później malować. Albo jedno i drugie razem. W inny sposób się tego nie nauczysz. Musisz to poczuć. Mruż oczy, tam wam gdzieś któryś z filmów już mówiłam, jak to ogarniać, to patrzenie na jakiś przedmiot. Mruż oczy, próbuj widzieć ogólnie, nie szczegółowo i maluj to, co widzisz, a nie to, co ci mózg podpowiada. Mózg ci zawsze będzie podpowiadał, że mózg sobie dośpiewuje takie pewne tematy, nie? To tak jak z tą perspektywą powietrzną. Mózg zawsze dośpiewa, że tam jest równa krecha i tam w ogóle, i że tam w ogóle nic nie ma. Tam jest horyzont. Koniec, kropka. Natomiast to wy musicie zauważyć, zmrużyć oczy, odejść od tego, na co patrzycie, co malujecie i dostrzec, że tam jest powietrze, że tam jest błękit, że tam jest szaro, że tam jest atmosfera. Nie da się inaczej tego zrobić. Nie da się sprzedać tej wiedzy w jakikolwiek sposób. Nie wiem, czy jakoś zrozumiale to dzisiaj wytłumaczyłam. Jeżeli chcecie, to bardzo proszę tam w komentarzach napiszcie, czy chcecie, żeby wam zrobić taki filmik, jak ustawić i z czego ewentualnie robić te martwe natury, ustawiać sobie, to ja poproszę tam informacje na dole, bo jak nie będzie odzewu, no to nie ma sensu, żebym ja nagrywała, jeżeli to laicy oglądają, którzy zupełnie nie interesują się malarstwem. No to łyczek kawy, kochani, na koniec. Ale mocno zrobiłam.
Mam nadzieję, że to jakoś zrozumiale wytłumaczyłam i że w jakiś sposób choć troszkę skorzystacie z tego. Ja wiem, że to nie jest podawanie. Ja wiem, że to nie jest podawanie wam wiedzy na tacy, ale według mnie to, to nie ma sensu. Nie ma to sensu. Jeżeli chcecie, myślicie o tym, żeby malować swoim własnym stylem, swoją, nie wiem, jakąś wypracowaną techniką, to musicie do tego dojść poprzez własne doświadczenia, nie cudze. Dlatego, że cudzymi doświadczeniami tworzycie cudzy świat. Później, jak już znajdziecie to swoje ja wewnętrznie, to swoje chi, tą energię swoją wewnętrzną, możecie to, co widzicie u innych, przerabiać. Możecie zmieniać tą rzeczywistość, którą inni uchwycili. Ale nie w taki sposób, że się kopiuje toczka w toczkę, łeb w łeb. Nie. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Dziękuję, że mnie chcecie oglądać. Dziękuję serdecznie za wszystkie piękne łapeczki. Bardzo proszę, takie łapki, takie są łapy. Żegnam się z wami cieplutko. Do miłego, do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcjach. Na razie. Pa.